Jnanaatimirandasya janaganasalakayam chakshusmiritam jena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manovistam Shabitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamaya Dadati Sa Parantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Varakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanustuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatari Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauda Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Shivaji, where are we? 9:33. Oh yes. Rozdział 9, tekst 33. And we were learning, what was it, 9:27? 9:27, that's right. Yad Kalashi jest. Shivananda Prabhu, masz pogłos. Shivananda knows it? Yes, Yad Kalashi, Yad Ashnasi, Yad Juhosi, Dadashi Yad, Yad Tapasyasi Kanti Yad, Tad Kurushva Madalpanam. Bhajatov, yeah. Anybody else? Ktoś jeszcze? Some of you I told to learn. I told you to learn it. Balaram knows it, right? Powiedziałem, byście go się nauczyli. Balaram go zna, tak? The speaker's not on. Balaram, twój mikrofon jest włączony. Martanda knows. Yad Karoshi Yad Ashnasi Yad Jukoshi Dadasi Yad Tapasyasi Konte Yad Tat Kurushva Mat Arpanam. Very good. Tachania. Tatiana. Yad Karoshi Yad Ashnasi Yad Jukoshi Dadasi Yad Tapasyasi Konte Yad Tat Kurushva Mat Arpanam. Very good. Pashibo. Who else? Nashingadev. Yad Karoshi Yad Asnashi Yad Juhoshi Dadasiyat Yad Topasi Yasi Kunteya Tat Kurushva Mat Aupanam. Okay, good. And Martanda is going to do it? Martanda powie. Yad Karashi, Yad Ashnasi, Yad Juhoshi Dadasiyat, Yad Tapasyasi Kaunteya, Tat Kurushva Mat Arpanam. Very good. Anuradha? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yad Karoshi Yad Yashnasi Yad Jugoshi Dadasi Yad Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Madarpanam. Ajanjanandana? Yad Karoshi Yad Asnasi Yad Juhosi Dadasi Yad Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Mat Arpanam. Vishali? Yad Karoshi Yad Ashnasi Yad Jehoshi Dadasi Yad Tapasya Kaunteya Tat Kurushva Madarpanam. Dagmaraji? Dagmaraji, Hare Krishna. Yad Karosi Yad Ashansi Jai Juhosi Dadasi Yad Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Mat Arpanam. Przeczytałam. I read. Hare Krishna. What about Draupadi?
Nie słychać was. Yat asnasi jayuhosi dadasiyat yat tapasyasi kaunteya tat purushvamat arpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie wyrzeczenia, jakie praktykujesz, powinny być, o synu Kunti, ofiarą dla mnie. Shashabindu, do you know this verse? Shashabindu, znasz ten werset? Yes, I know this verse. Please. Yat karoshi, yadasnashi, yat juhoshi dadasiyat, yat tapasyasi kaunteya tat kurushvasva mat arpanam. Okay. So today we're at text 33, correct? Yes. Dzisiaj zaczniemy od wersetu 33. Kim purna brahmana punya bhakta raja sayastata anityam ashukam lokam imam prapya pajasfarmam. How much more this is so for the righteous Brahmins, the devotees, and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary, miserable world, engage in loving service unto me. Jakże więc bardziej dotyczy to prawych Brahminów, wielbicieli i świętych królów. Zatem przyszedłszy do tego przemijającego, pełnego nieszczęść świata, zaangażuj się w służbę miłości dla mnie. So our progressive friends, they'll say, why is Krishna so negative? Why is he? Nasi postępowi przyjaciele powiedzą, dlaczego Krishna jest taki negatywny. The world is what you make it. We can make it a better place. Why is Krishna telling us that it's such a miserable place? Świat jest tym, czym my go zrobimy. Możemy zrobić go lepszym miejscem. Więc dlaczego Krishna mówi, że jest takim żałosnym miejscem? So how do we answer, Matanda? Więc Martando, jak odpowiemy na taki argument? Material world is not our home. Our home is spiritual world. This material is temporary, so you can extend your limits of trying to be happy or adjust this and that. Ultimately, you must get disease, get old age, and die, and get birth Very again. good. Say in Polish. Więc ktoś może myśleć, że to jest nasz dom, ten świat materialny, ale naszym domem jest świat duchowy i możemy się gimnastykować na wiele różnych sposobów, żeby sobie zapewnić jakieś szczęście, jakiś komfort, ale i tak będziemy musieli się zestarzeć, schorować, umrzeć i ponownie się narodzić w tym świecie. The Shastra also says the three kinds of miseries, Adidaivic, Adibautic, Adiatmic. What are those three miseries? Anybody want to volunteer? Szastry także wspominają o trzech rodzajach niedoli, takich jak adiatmika klesza, adibautika klesza i adidaivika klesza. Ktoś na ochotnika chce powiedzieć, na czym polegają te trzy rodzaje cierpień? Mogę powiedzieć. I can say. Somebody new say. What about Tribangi? A ktoś nowy niech powie, co na przykład Tribangi. I may only read. I don't know by heart. You don't know? I don't know by heart, unfortunately. No, the three kinds of troubles we have was from our own mind and body, and then from other living entities, like right now, I'm giving you trouble. I'm another living entity. Guru Maharaj, I'm sorry, I just seems that I missed your point because I was taking care of my child for a minute. My attention moved. I'm sorry. Okay, thank you. I'm sorry.
Więc Maharaj zaczął wyjaśniać, że te trzy rodzaje niedoli to są niedole spowodowane naszym własnym ciałem i umysłem, także niedole spowodowane przez inne żywe istoty, tak jak Maharaj mówi o sobie, że właśnie teraz sprawia wam niepokoje. I Tribangi Mataji zaczęła się tłumaczyć, że ona nie była w stanie odpowiedzieć, tak nagle wywołana do tablicy, bo teraz przez minutę zajęła się swoim dzieckiem. Więc Maharaj mówi, że to jest właśnie innego rodzaju niedola spowodowana przez inne żywe istoty, a trzeci rodzaj niedoli Adidajwika Klesza to są kłopoty wywołane przez półbogów, czyli przez siły natury. Purport: in this material world there are classifications of people, but after all, this world is not a happy place for anyone. It is clearly stated here, anityam ashukam lokam. This world is temporary and full of miseries, not habitable for any sane gentleman. The world is declared by the Supreme Personality of Godhead to be temporary and full of miseries. Some philosophers, especially Mayavadi philosophers, say that this world is false, but we can understand from Bhagavad Gita that the world is not false, it is temporary. There is a difference between temporary and false. This world is temporary, but there is another world which is eternal. This world is miserable, but there is another world, but the other world is eternal and blissful. Znaczenie. Są różne klasy ludzi w tym materialnym świecie, lecz dla nikogo świat ten nie jest miejscem szczęśliwym. Werset ten mówi wyraźnie: Anityam asukam lokam. Świat ten jest przemijający i pełen nieszczęść. Nie jest zatem odpowiednim miejscem pobytu dla żadnego rozsądnego człowieka. Sam Pan mówi, że ten tymczasowy świat pełen jest wszelkiego rodzaju nieszczęść. Niektórzy filozofowie, szczególnie filozofowie Mayavadi, utrzymują, iż świat ten jest fałszywy. My jednak wiemy z Bhagavad Gity, że nie jest on fałszywy, lecz tymczasowy. Jest różnica pomiędzy tymczasowym a fałszywym. Świat ten jest tymczasowy, ale istnieje również inny świat, który jest wieczny. Ten świat jest pełen nieszczęść, ale ten drugi świat jest wieczny i pełen szczęścia. There's another place where Krishna also says, Dukalayam ashashvatam, that the material world is temporary and full of trouble. W innym miejscu Bhagavad Gita Krishna mówi Dukalayam ashashvatam, że ten świat jest pełen niedoli i tymczasowy. W którym to jest wersacie, ktoś pamięta? I tutaj Krishna powtarza to samo. 9:16. 8:16. O 8:16. What did she say? 8:16. 8:16. So when Krishna wants to emphasize something, he says it over. No, that's 8:15. 8:15. Very good. Because somebody may argue, well, but then again Krishna says it in 8:15, huh? Yes. Yeah. Bo ktoś mógłby się spierać z tym, więc Krishna ponownie to powtarza. Mamupetyati punarjanma dukalayam ashashvatam napnivantanti mahatmanam samsirim paramam gati. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Ten werset 8:15 mówi: osiągnąwszy mnie wielkie dusze, będąc oddanymi mi joginami, nigdy nie powracają do tego tymczasowego, pełnego nieszczęść świata, albowiem osiągnęły one najwyższą doskonałość. So 8:15 and 9:33. Więc 8:15 i 9:33. Arjuna was born in a saintly royal family. To him, the Lord also says, take to my devotional service, come quickly back to Godhead, back home. No one should remain in this temporary world, full as it is with miseries. Everyone should attach himself to the bosom of the Supreme Personality of Godhead so that he can be eternally happy. Devotional service of the Supreme Lord is the only process by which all problems of all classes of men can be solved. Everyone should therefore take to Krishna consciousness and make his life perfect. Arjuna urodził się w świątobliwej rodzinie królewskiej i do niego Pan również mówi: zacznij pełnić służbę oddania dla mnie i wróć szybko do Boga z powrotem do domu. Nikt nie powinien pozostawać w tym przemijającym, pełnym niedoli świecie.
Każdy powinien przywiązać się do serca najwyższej osoby Boga i w ten sposób radować się wiecznym szczęściem. Służba oddania dla Najwyższego Pana jest jedynym procesem, przez który mogą zostać rozwiązane wszelkie problemy wszystkich klas ludzi. Zatem każdy powinien przyjąć świadomość Kryszny i w ten sposób uczynić swoje życie doskonałym. So Prabhupada is mentioning how Arjuna is born in a saintly family and a royal family, but still he also sees so much suffering. Że Śrīla Prabhupāda tu wspomina, że chociaż Arjuna urodził się w bogatej królewskiej rodzinie, to jednak mimo to doświadczył cierpienia. Their wife was insulted or attempted to insult her in the assembly. Ich żona była znieważona, czy przynajmniej była próba znieważenia jej na zgromadzeniu. He was cheated out of the kingdom, had to go into, you can say, a seclusion, or he had to go away from the kingdom for, what was it, how many years? 13. I oszustwem zostali pozbawieni królestwa, musieli udać się do lasu na 13 lat. But somehow we think that we won't have to suffer. Ale w jakiś sposób my myślimy, że my nie będziemy musieli cierpieć. So we have to learn how to suffer and make it something positive by tolerating. Także musimy nauczyć się, jak cierpieć, jak uczynić to cierpienie czymś pozytywnym poprzez tolerowanie. Tolerating means that we have some philosophy. We understand, okay, now my bad karma is being used up. Tolerowanie oznacza, że za pomocą filozofii rozumiemy, że teraz zużywamy swoją złą karmę. And when we're in a very fortunate position, materially, then we can think, okay, now my good karma is being used up. A gdy jesteśmy materialnie w bardzo dobrej sytuacji, to myślimy, że teraz używamy swoją dobrą karmę. But if we keep to this principle, Yat Karoshi, to do everything for Krishna, then there's no karma generated. Ale jeśli będziemy utrzymywać tą mentalność Yat Karoshi, wówczas swoim działaniem nie tworzymy karmy. So that's why Lord Chaitanya stressed on the point of tolerance. To właśnie Pan Chaitanya kładł na to nacisk w naszej tolerancji. But if the Lord or the Vaishnava is being insulted, then we don't have to tolerate. Ale jeśli Pan czy Wajsznawowie są znieważani, to tego nie powinniśmy tolerować. Then we can become angry. Wówczas możemy się złościć. What else I was going to say? Okay, one more verse, right? This will finish the chapter. So this is next verse. This is important verse. Ten następny werset to jest bardzo ważny werset. Maybe we should learn this one for next time. Może na następny dzień powinniśmy się tego nauczyć. And the first line is spoken again in the 18th chapter, 65. I pierwsza linijka tego wersetu powtarza się również w 18 rozdziale, w 65 wersecie. So Krishna is going to repeat the same Sanskrit again. Także Krishna ponownie powtórzy ten sam werset sanskrycki, tą pierwszą linijkę. There we can understand it's very important. Także możemy z tego zrozumieć, że jest to bardzo ważne. And Krishna also, or Srila Prabhupada says that this 9th chapter is the most important chapter, and usually the last verse of the chapter is the most important verse in the chapter. I Śrīla Prabhupāda mówi, że ten 9 rozdział jest najważniejszym rozdziałem i na ogół ostatni werset rozdziału jest najważniejszym wersetem. Therefore we can say this is the most important verse in the Bhagavad Gita. Dlatego możemy powiedzieć, że jest to najważniejszy werset z Bhagavad Gity. Manmanabhava madbhakto madhyajimam namaskuru mame vasyasi yuktaivam arpanam madparayanaha. Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Zawsze myśl o mnie, zostań moim wielbicielem, składaj mi pokłony i oddawaj cześć.
Jeśli będziesz całkowicie pogrążony we mnie, z pewnością przyjdziesz do mnie. So, Nishingadev, you're going to learn this verse? Także Nishingadev nauczysz się tego wersetu? Mam nadzieję. I hope. That's good. You're humble. To dobrze, jesteś pokorny. So today is Wednesday. We'll meet again on Friday, huh? Dzisiaj jest środa, także znów spotkamy się w piątek, tak? But Shivananda won't be with us. Ale Shivananda nie będzie. Why he doesn't come? Dlaczego nie przychodzi? Well, I am now in the marathon. We have a very ambitious plan to finish the whole 10th canto of Bhagavatam by John Mastami. So I'm working day in and day out, editing. Guru Kripa, Maciek and Guru Kripa translated it, and now we are editing it. Who's we? Me and Guru Kripa. I see. And Devendra Vandya is the head of this project. Who is? Devendra Vandya Prabhu. Oh, from Bielsko-Biała. Okay, that's nice. Say it in Polish. Więc Maharaj powiedział, że dzisiaj jest środa, podobnie spotkamy się w piątek, ale Shivanandy z nami nie będzie. Więc ja się wytłumaczyłem, że teraz mamy bardzo intensywny maraton i pracujemy dzień i noc nad tłumaczeniem Śrimad Bhagavatam, bo chcemy, żeby całe 10. kanto ukazało się już na John Mastami tego roku po polsku. Także właśnie to przetłumaczył Maciek i Guru Kripa, a teraz ja z Guru Kripą to edytujemy i szefem tego projektu jest Devendra Vandya Prabhu z Bielska. Who's translating into Russian? A kto tłumaczy na rosyjski? Not Anuradha. Is Nitya Priya here? Yes, Guru Maharaj, I'm translating. Okay. Purport. In this verse, it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. Sometimes unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the Supreme Personality of Godhead. Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which is not at all feasible. Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Krishna is not an ordinary human being. He is absolute truth. His body, his mind, and he himself are one and absolute. It is stated in the Kurma Purana, as is quoted by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami in his Anubhasa commentaries on Chaitanya Charitamrita, 5th chapter, Adi Lila, verse 41 to 48. Deha dehi vibhidhado yam neshvara vidyate kvachit. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. But because the commentators do not know this science of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. Although this is sheer ignorance of the science of Krishna, some men make profit out of misleading people. Znaczenie. Werset ten wyraźnie oznajmia, iż świadomość Kryszny jest jedynym środkiem wyzwolenia szczęśliwego tego nieczystego materialnego świata. Czasami pozbawieni skrupułów komentatorzy Gity zniekształcają znaczenie tych słów oznajmiających, że wszelka służba oddania powinna być dedykowana najwyższej osobie Boga, Krysznie. Starają się oni wpoić czytelnikom coś, co jest zupełnie nieprawdopodobne. Tacy komentatorzy nie wiedzą, iż nie ma różnicy pomiędzy umysłem Kryszny i samym Kryszną. Kryszna nie jest zwykłą ludzką istotą, jest on absolutną prawdą. Jego ciało, umysł i on sam są jednym i absolutnym. Oznajmienie to zawarte jest w Kurma Puranie i cytuje je również Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami w 5. Anubhashya, komentarzu do czytania Charitamrita, rozdział 5, Adi Lili, wersety 41 do 48. Deha dehi vibedhoyan nishvare vidyate kvachit, co oznacza, że nie ma różnicy pomiędzy ciałem najwyższego Pana Kryszny a nim samym. Ale ponieważ komentatorzy nie znają tej nauki o Krysznie, skrywają oni Krysznę i oddzielają jego osobowość od jego umysłu, czy też od jego ciała. Mimo iż jest to całkowitą ignorancją, jeśli chodzi o naukę o Krysznie, niektórzy robią na tym ładny interes,
oszukując niewinnych ludzi. Yes, some people make profit out of misleading people. Tak, niektórzy ludzie zyskują na zwodzeniu ludzi. They mislead people that that they're God. Zwodzą ludzi, mówiąc, że oni są Bogiem. And that Krishna is, they're on the same level as Krishna. I że są na tym samym poziomie co Krishna. Krishna was a teacher and he became perfect and became one with God. And I'm also a perfect teacher. I'm also one with God. So they make themselves on the same level as Krishna. Także Krishna był nauczycielem. Krishna stał się jednym z Bogiem. Ja tak samo jestem nauczycielem. Ja również stanę się jednym z Bogiem. Także oni stawiają się na tym samym poziomie co Krishna. Therefore, when they read this Manmanabhava Mad Bhakto, where Krishna is using the personal pronoun, my mind, my devotee, he uses this word throughout the Gita, I and mine. Także dlatego Krishna tutaj używa tych zaimków ja i moje. Na przestrzeni całej Bhagavad Gita Krishna mówi ja i mnie. So that's a problem for them because they don't want to surrender to Krishna. They want to imitate Krishna. And so they change the Sanskrit. And that's what Prabhupada is saying. Więc Śrīla Prabhupāda tutaj mówi, że oni mają problemy z tym, jak Krishna mówi ja, i dlatego oni zmieniają to znaczenie, gdyż nie chcą podporządkować się Krishnie. Also, there are some who are demoniac. They also think of Krishna, but enviously, just like King Kamsa, Krishna's uncle. He was also thinking of Krishna always, but he thought of Krishna as his enemy. He was always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. That kind of thinking will not help us. One should be thinking of Krishna in devotional love. That is bhakti. One should cultivate the knowledge of Krishna continuously. What is that favorable cultivation? It is to learn from a bona fide teacher. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we have several times explained that his body is not material, but is eternal, blissful knowledge. This kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise, from the wrong source, will prove fruitless. Ci zaś, którzy posiadają naturę demonów, również myślą o Krishnie, ale z zazdrością, tak jak król Kamsa, wuj Krishny. On również zawsze myślał o Krishnie, ale myślał o nim jako o swoim wrogu. Zawsze był niespokojny, zastanawiając się, kiedy Krishna przyjdzie go zabić. Jednak taki sposób myślenia nie może pomóc nikomu. O Krishnie należy myśleć z miłością i oddaniem. Na tym polega bhakti. Powinniśmy bezustannie doskonalić naszą wiedzę o Krishnie. A jak ma wyglądać to doskonalenie? Należy uczyć się od bona fide nauczyciela. Krishna jest najwyższą osobą Boga. Już kilka razy wyjaśnialiśmy, że jego ciało nie jest materialne, ale jest wieczną i pełną szczęścia wiedzą. Taki sposób rozmawiania o Krishnie jest bardzo pomocny w zostaniu jego wielbicielem. Natomiast przyjmowanie wiedzy o Krishnie z niewłaściwego źródła jest zawsze bezowocne. One should therefore engage his mind in the eternal form, the primeval form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the supreme. He should engage himself in worship. There are hundreds of thousands of temples in India for the worship of Krishna, and devotional service is practiced there. Sorry. And devotional service is practiced there. When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. One should bow, lower his head before the deity, engage his mind, his body, his activities, everything. That will make one fully absorbed in Krishna without deviation. That will help one transfer to Krishna Loka. One should not be deviated by unscrupulous commentators. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Pure devotional service is the highest achievement of human society. Powinniśmy zatem zająć swój umysł wieczną i oryginalną formą Krishny i wielbić go z przekonaniem w sercu, iż jest on najwyższym. W Indiach są setki i tysiące świątyń poświęconych Krishnie, gdzie praktykuje się służbę oddania. W takiej właśnie praktyce należy oddawać pokłony Krishnie, należy chylić głowę przed bóstwem i poświęcać mu swoje myśli, ciało, czynności, wszystko. Dzięki temu
można w pełni i trwale pogrążyć się w nim i to pomoże nam przenieść się na Krishnalokę. Nie należy dać się zwieść pozbawionym skrupułów komentatorom, lecz zaangażować się w 9 procesów służby oddania, zaczynając od słuchania i intonowania o Krysznie. Czysta służba oddania jest najwyższym osiągnięciem ludzkiego społeczeństwa. The 7th and 8th chapter of the Bhagavad Gita have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga, and fruitive activities. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahmajyoti and localized Paramatma. But a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. W 7. i 8. rozdziale Bhagavad Gity wytłumaczona została czysta służba oddania dla Pana, która wolna jest od wiedzy spekulatywnej, jogi mistycznej i działania dla zysku. Ci, którzy nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, mogą być przyciągani przez różne aspekty najwyższego Pana, jak bezosobowe Brahmajyoti czy zlokalizowaną Paramatmę, ale czysty wielbiciel bezpośrednio przyjmuje służbę dla najwyższego Pana. There's a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. The devotee in the beginning may sometimes fall from the standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. His accidental non-devotional activity will diminish, and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. The pure devotee has no actual chance to fall down, because the Supreme Godhead personally takes care of his pure devotee. Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. He will eventually receive the supreme award of Krishna. Jest pewien poemat o Krysznie, który mówi wyraźnie, że osoby wielbiące półbogów są mało inteligentne i nigdy nie mogą osiągnąć najwyższej nagrody Kryszny. Mimo iż wielbiciel może na początku nie być w stanie utrzymać standardu, to jednak powinien być uważany za wyższego od wszystkich filozofów i joginów. Kto zawsze zaangażowany jest w świadomość Kryszny, ten jest osobą świętą i doskonałą. I jeśli sporadycznie zdarzy mu się popełnić czyn, który nie jest zgodny ze służbą oddania, to stopniowo oczyści się z tego i wkrótce osiągnie całkowitą doskonałość. Czystemu wielbicielowi nie grozi już żaden upadek, jako że osobiście opiekuje się nim najwyższy Bóg. Więc każda inteligentna osoba powinna bezpośrednio zająć się praktykowaniem procesu świadomości Kryszny i żyć szczęśliwie w tym materialnym świecie. Ostatecznie z pewnością otrzyma najwyższą nagrodę Kryszny. The supreme award is Krishna. Tą najwyższą nagrodą jest Kryszna. But not so easy to get that award unless Krishna is pleased with us. He won't give his full self to us. Nie jest jednak łatwo dostać tą nagrodę. O ile Kryszna nie jest z nas zadowolony, to nie odda się nam w pełni. That's why we have to give up the activities that are not pleasing to Krishna. Dlatego musimy porzucić czynności, które nie zadowalają Kryszny. Like intoxication, gambling, meat eating, illicit sex. Takich jak intoksykacja, hazard, jedzenie mięsa i niedozwolony seks. And then on the positive side, what do we have to do? A z pozytywnej strony, co mamy robić? Dagmara? Dagmara? Chanting 60 rounds every day, minimum. Pracować 16 rund dziennie, minimum. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of the most confidential knowledge. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 9 rozdziału Srimad Bhagavad Gity, traktującego o wiedzy najbardziej poufnej. Chapter 10, Opulence of the Absolute. Rozdział 10, Bogactwo Absolutu. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Eva Mahabaho Shrinu Me Paramam Vacha Yateham Priyamanaya Vaksyami Itva Kamyaya. Translation. The Supreme Personality of Godhead said,
Listen again, Almighty Armed Arjun, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. Najwyższa osoba Boga rzekł: posłuchaj jeszcze raz, o potężny Arjuno, ponieważ jesteś drogim mi przyjacielem, pouczę cię dalej, wyjawię ci wiedzę, która lepsza jest od tej, którą do tej pory wyjaśniłem. Report. The word Bhagavan is explained thus by Parasara Muni, who is one who is full in six opulence, who has full strength, full fame, wealth, knowledge, beauty, and renunciation, is Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. While Krishna was present on this earth, he displayed all these six opulences. Therefore, great sages like Parasara Muni have all accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Now Krishna is instructing Arjuna in more confidential knowledge of his opulence and his work. Previously, beginning from the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies and how they are acting. Now in this chapter, he explains his specific opulences to Arjuna. In his previous chapter, he has clearly explained his different energies to establish devotion and firm conviction. Again, in this chapter, he tells Arjuna about his manifestations and various opulences. Znaczenie. Parasara Muni tłumaczy słowo Bhagavan w następujący sposób. Kto posiada w pełni 6 przymiotów, wszelką siłę, sławę, zamożność, wiedzę, piękno i wyrzeczenie, ten jest Bhagavanem, czyli najwyższą osobą Boga. Kiedy Krishna był obecny na tej ziemi, zamanifestował pełnię tych wszystkich bogactw. Dlatego wielcy mędrcy, chociażby tacy jak Parasara Muni, wszyscy przyjęli Krishnę za najwyższą osobą Boga. Teraz Krishna zdradza Arjunie bardziej poufną wiedzę o swoich bogactwach i czynach. Wcześniej, zaczynając od rozdziału 7, Pan wytłumaczył mu swoje różne energie i ich działanie. Teraz, w tym rozdziale, tłumaczy Arjunie swoje specyficzne bogactwa. W rozdziale poprzednim wyraźnie wytłumaczył swoje różne energie, aby w sposób stanowczy i przekonywujący ustanowić oddanie bhakti jogę. W tym rozdziale ponownie mówi o swoich manifestacjach i różnych bogactwach. The more one hears about the Supreme God, the more one becomes fixed in devotional service. One should always hear about the Lord in the association of devotees, and that will enhance one's devotional service. Discourses in the society of devotees can take place only amongst those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discussions. The Lord clearly tells Arjuna that because Arjuna is very dear to him, for his benefit, such discourses are taking place. Im więcej słuchamy o najwyższym Bogu, tym bardziej umacniamy się w swojej służbie oddania dla Niego. Należy zawsze słuchać o Panu w towarzystwie wielbicieli. To spotęguje naszą służbę oddania. Rozmowy takie mogą toczyć się tylko między tymi, którzy naprawdę pragną być świadomi Kryszny. Inni nie mogą brać udziału w takich rozmowach. Krishna wyraźnie oznajmia Arjunie, że ponieważ jest on mu bardzo drogi, rozmawia z nim w ten sposób dla jego korzyści. Okay. Any questions? Jakieś pytania? There is one question for Mataji Tatiana on a previous class. Mataji Tatiana pyta odnośnie poprzedniego wykładu. Okay. She says, Hare Krishna, please accept my humble obeisances. We were speaking about enthusiasm, about to be enthusiastic, that we need to be enthusiastic. But naturally there comes ups and downs. The question is, can we constantly be enthusiastic? And if so, then how? Mówi, że należy być entuzjastycznym, ale w praktycznym życiu widzimy, że są górki i dołki. Więc czy jest możliwe, żeby zawsze być entuzjastycznym? Jeśli tak, to jak? Yeah, if we do something sinful, then we'll lose our enthusiasm. Jeśli robimy coś grzesznego, wówczas stracimy swój entuzjazm. And then the doubts will come. I pojawią się wątpliwości.
maybe Krishna consciousness is not for me. Może świadomość Kryszny nie jest dla mnie. So we're not at the perfect stage, so we're going to have some fall downs, minor or major, and so we have to forgive ourselves and continue with the process. Nie będąc na udoskonalonym stanie, będziemy mieli upadki, większe i mniejsze, więc musimy tak wybaczyć sobie i kontynuować nasz proces. But it's true, enthusiasm should come from the soul, and so if we come to the mental platform, we may lose on some enthusiasm. Ale to prawda, entuzjazm powinien pochodzić z duszy. Jeśli wchodzimy na płaszczyznę umysłową, wówczas możemy stracić trochę tego entuzjazmu. So then the best thing to do is associate with those who are more enthusiastic, and that enthusiasm will be catching. We'll also become more enthusiastic. Także najlepszą rzeczą, którą możemy wówczas zrobić, to obcować z osobami, które są pełne entuzjazmu i wówczas udzieli się nam ten entuzjazm, że również będziemy entuzjastyczni. Bhagavat tells the story, I think it was from a child's book, Mark Twain or something, about how this young boy, maybe 10 or 12 years old, he was told by his father he had to stay, he couldn't go out and play. It was a Saturday. He had to do work about painting the fence. Szlapopat podaje taki przykład z takiej książki dla dzieci, jak bohater, no myślę, że to była książka napisana przez Marka Twaina, że ten chłopiec w wieku 10 czy 12 lat nie mógł w sobotę pójść się bawić z kolegami, bo musiał zostać w domu, wykonywać jakieś obowiązki, pomalować płot. So he was thinking, oh, this is terrible. I wanted to play with my friends. They're all coming to my house, but I have to do this work. I have to paint this fence. I mówił, o, jakie to okropne. Ja chciałbym się bawić z moimi przyjaciółmi, oni wszyscy przyjdą do mnie, a ja tutaj muszę malować ten płot. But he made a plan, and so he bought some more paintbrushes. Ale miał pewien plan, także kupił więcej pędzli. So when his friends came, he was painting very enthusiastically. I gdy jego przyjaciele przyszli, to on z wielkim entuzjazmem malował. And his friends were saying, wow, that looks like fun. And so he said, yeah, there's a paintbrush there. So they started also helping him paint. Także widząc jego entuzjazm, myśleli, że dobrze się bawi. Także on powiedział, tak, to jest bardzo fajna zabawa. Tutaj jeszcze są pędzle, możecie sami spróbować. I oni wszyscy zabrali się za malowanie. So because he was so enthusiastic about doing this duty, then all his friends also wanted to do it. Let me have a paintbrush. Let me have a paintbrush. I ponieważ on był taki entuzjastyczny odnośnie swoich obowiązków, to wszyscy jego przyjaciele chcieli również to robić i się przepychali, kto dostanie pędzel. So if we go to those who are naturally enthusiastic, associate with them, then we'll also become enthusiastic about our service and in hearing and chanting. Także jeśli mamy towarzystwo osób, które są entuzjastyczne w służbie oddania, to my wówczas też nabierzemy entuzjazmu do słuchania i intonowania. I have experience like that when associating with, especially in a kirtan. Mam takie doświadczenie, zwłaszcza odnośnie towarzystwa w kirtanie. If devotees are enthusiastic there, then I become enthusiastic. Jeśli bhaktowie są entuzjastyczni, to ja sam staję się entuzjastyczny. That's why Prabhupada made an institution. Dlatego Śla Prabhupada założył tę instytucję. So we could enthuse each other. Byśmy mogli dzielić się entuzjazmem ze sobą nawzajem. The more one hears about the Supreme God, the more one becomes fixed in devotional service. We did that? No, yeah, well, I don't know. Did we finish the last paragraph? I think so. I think we did, yeah. Mm-hmm. Okay, text number 2. Name vidhu suragana prabhavam samaharshrayaha ahamadi hedevanam maharshinam cha sarvasaha. Neither the host of demigods know, nor the great sages know my origin or opulence. For in every respect, I am the source of the demigods and sages. Tekst drugi.
Ani zastępy półbogów, ani wielcy mędrcy nie znają mojego początku czy bogactw, gdyż pod każdym względem ja jestem źródłem półbogów i mędrców. So the demigod worshippers are foolish, because here Krishna is saying he's the source of the demigods, and he's the origin, and he's also only can be known by them if he reveals himself to them. Czciciele półbogów są głupi, nie wiedzą, że tak naprawdę Krishna jest źródłem tych półbogów i może być on poznany jedynie jeśli sam się objawi. So we read this in the last chapter also. The demigod worshippers are doing it in a wrong way, a vidipurvakam. Czytaliśmy już to wcześniej, jak ci czciciele półbogów robią to w niewłaściwy sposób, są oni avidipurvakam. Purport, as stated in the Brahma Samhita, Lord Krishna is the Supreme Lord. No one is greater than him. He is the cause of all causes. He is also stated, it is also here it is also stated by the Lord personally that he is the cause of all the demigods and sages. Even the demigods and great sages cannot understand Krishna. They can understand neither his name nor his personality. So what is the position of the so-called scholars of this tiny planet? No one can understand why the Supreme God comes to earth as an ordinary human being and executes such wonderful, uncommon activities. One should know then that scholarship is not the qualification necessary to understand Krishna. Even the demigods and great sages have tried to understand Krishna by their mental speculation, and they have failed to do so. In the Srimad Bhagavatam also, it is clearly said that even the great demigods are not able to understand the Supreme Personality of Godhead. They can speculate to the limits of their imperfect senses and can reach the opposite conclusion of impersonalism, or something not manifested by the three qualities of material nature. Or they can imagine something by mental speculation, but it is not possible to understand Krishna by such foolish speculation. Znaczenie. Jak oznajmia Brahma Samhita, Pan Krishna jest najwyższym Panem. Nikt go nie przewyższa. On jest przyczyną wszystkich przyczyn. Tutaj Pan również osobiście mówi, że jest on źródłem wszystkich półbogów i mędrców. Nawet półbogowie i wielcy mędrcy nie są w stanie zrozumieć Kryszny. Nie mogą zrozumieć ani jego imienia, ani jego osoby. Więc jakaż jest pozycja tak zwanych naukowców na tej maleńkiej planecie? Nikt nie może zrozumieć, dlaczego najwyższy Bóg przychodzi na Ziemię jak zwykła ludzka istota i spełnia takie niezwykłe i wspaniałe czynności. Należy wobec tego wiedzieć, iż uczoność nie jest konieczną kwalifikacją do zrozumienia Kryszny. Nawet półbogowie i wielcy mędrcy, którzy próbowali poznać Krysznę przez swoje umysłowe spekulacje, nie odnieśli sukcesu. Śrimad Bhagavatam mówi wyraźnie, iż nawet wielcy półbogowie nie są w stanie zrozumieć najwyższej osoby Boga. Mogą spekulować do granic możliwości swoich niedoskonałych zmysłów i poprzez takie spekulacje dojść do impersonalizmu, konkluzji przeciwnej, czegoś niezamanifestowanego przez materialną naturę, albo mogą wyobrazić sobie coś w swoich umysłach, jednakże Kryszny nie można poznać przez takie niemądre spekulacje. Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, then, quote, here I am, present as the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme. One should know this. Although no one can understand the inconceivable Lord who is personally present, he nevertheless exists. We can actually understand Krishna, who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying his words in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The conception of God as some ruling power or as the impersonal Brahman can be reached by persons who are in the inferior energy of the Lord, but the personality of Godhead cannot be conceived unless one is in the transcendental position. Tutaj Pan oznajmia pośrednio tym, którzy chcieliby poznać prawdę absolutną. Cytat. Spójrz, jestem tutaj obecny jako najwyższa osoba Boga. Ja jestem najwyższym. Należy o tym wiedzieć, mimo iż nie można zrozumieć niepojętego Pana, który obecnie jest osobiście, on nim jednak istnieje.
W rzeczywistości Krysznę, który jest wieczny, pełen wiedzy i szczęścia, możemy poznać po prostu przez studiowanie jego słów zawartych w Bhagavad Gicie i Śrimad Bhagavatam. Koncepcję Boga jako jakąś władczą siłę albo jako bezosobowego Brahmana mogą poznać nawet już te osoby, które znajdują się w niższej energii Pana. Natomiast osoby Boga nie można poznać tak długo, dopóki nie jest się w pozycji transcendentalnej. Because most men cannot understand Krishna in his actual situation. Out of his causeless mercy, he descends to show favor to such speculators. Yet despite the Lord's uncommon activities, these speculators, due to contamination in the material energy, still think that the impersonal Brahman is the supreme. Only the devotees who are fully surrendered unto the Supreme Lord can understand by the grace of the Supreme Lord that he is Krishna. The devotee of the Lord do not bother about the impersonal Brahman conception of God. Their faith and devotion bring them to surrender immediately unto the Supreme Lord. And out of the causeless mercy of Krishna, they can understand Krishna. No one else can understand him. So even great sages agree. What is Atma? What is the Supreme? It is he whom we have to worship. Ponieważ większość ludzi nie potrafi zrozumieć Krysznę w jego rzeczywistej sytuacji z powodu swojego bezprzyczynowego miłosierdzia, przychodzi ona osobiście, aby okazać łaskę takim spekulantom. Jednakże pomimo niezwykłych czynów Najwyższego Pana, spekulanci ci z powodu zanieczyszczenia energią materialną nadal myślą, że Najwyższym jest bezosobowy Brahman. Tylko wielbiciele całkowicie podporządkowani Najwyższego Panu mogą zrozumieć, że dzięki Jego łasce, iż jest On Kryszną, wielbiciele Pana nie zajmują się Brahmanem, bezosobową koncepcją Boga. Ich wiara i oddanie doprowadza ich do natychmiastowego podporządkowania się do Najwyższemu Panu i dzięki Jego bezprzyczynowej łasce mogą oni zrozumieć Krysznę. Poza nimi nikt inny nie może Go zrozumieć, więc nawet wielcy mędrcy zgodnie odpowiadają na pytanie, czym jest Atma, czym jest Najwyższy. Jest to ten, którego musimy wielbić. So Krishna comes, he descends, he says, Yada yada hi dharmasya. I come to reestablish the principles of religion that appear to be lost. And he, you can say, continues the parampara. Więc Krishna mówi w tym wersecie Yada yada hi dharmasya, że on pojawia się, gdy ulegają zniszczeniu zasady religijne po to, żeby je ustanowić i kontynuuje paramparę. So we're getting that knowledge through parampara, and especially because we're accepting Chaitanya Mahaprabhu as Krishna himself, so that we're called Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Więc Pan Krishna tak osobiście się pojawia, żeby ponownie ustanowić Sampradaję i my zwłaszcza akceptujemy Pana Chaitanya Mahaprabhu, dlatego jesteśmy znani jako Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Or sometimes Gaudiya Madhava Sampradaya. Czy też czasem Gaudiya Madhava Sampradaya. Because in the Sampradaya, from Madhava, what is that Sampradaya? Gaudiya Vaishnava? Gaudiya Madhava, Gaudiya Vaishnava. And Gaudiya, and so Madhava has a Sampradaya. Że ta nasza sukcesja uczniów się nazywa... Ojej, je Brahma, Madhva, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Madhva is... Madhva. Martanda, help us. Madhva is Madhvacharya. Madhavacharya. So he had his own Sampradaya. He is coming from Lord Chaitanya visited. No, before Lord Chaitanya. Before Madhvacharya is in this disciplic succession. Yeah, but my point is that Lord Chaitanya accepted Ishvara Puri. I mean, Madhavendra Puri, Madhvacharya. Puri, yes. So Madhavendra Puri was in the Madhavacharya Sampradaya.
że pan Chaitanya przyjął na mistrza duchowego Ishvara Puriego, który był uczniem Madhavendry Puriego i Madhavendra Puri był w tej sukcesji Madhvacharyi. But he began to understand the highest conception of the rasa, which was the Krishna and the gopis. Także on zaczął rozumieć tą najwyższą koncepcję rasy, która występuje pomiędzy Krishną a Gopi. Otherwise, Madhava Sampradaya doesn't have that, doesn't understand that rasa. Dlatego, że Madhava Sampradaya nie rozumie tej rasy małżeńskiej. So Chaitanya Mahaprabhu is in our line, you can say. He's our connection, and that goes all the way back to Krishna. Więc Chaitanya Mahaprabhu jest w naszej linii, jest naszym związkiem z tą linią, która wywodzi się od samego Pana Krishny. Because some people may not accept that Lord Chaitanya is Krishna himself. Dlatego, że niektórzy ludzie mogą nie przyjąć tego, że Pan Chaitanya jest samym Krishną. But actually there are many places in the Shastra which do predict that Chaitanya Mahaprabhu would coming and his qualities and so on. Jednakże jest w Shastrach wiele miejsc, które przepowiadają pojawienie się Pana Chaitanya Mahaprabhu i opisują jego cechy. So we're very happy to get the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy osiągnąć łaskę Pana Chaitanya i Pana Nityanandy. This is our great good fortune. To jest naszym wielkim szczęściem. And so we should be loyal to that sampradaya. Więc powinniśmy być lojalni wobec tej sampradai. Comments or questions? Jakieś pytania czy komentarze? Czy możemy zapytać Maharadża o to, żeby powiedział nam werset ostatni? Ostatni werset? Znaczy werset do nauczenia się, ten werset, który mieliśmy się nauczyć. Czy Maharadż mógłby nam łaskawie powiedzieć? No, zapytaj. Proszę o tłumaczenie. Panda is asking if you could kindly tell us which verse we are supposed to learn. Yeah, the one at the end of the last verse of the ninth chapter. Tak, mieliśmy się nauczyć tego ostatniego wersetu z 9 rozdziału 9:34. Ja wiem o tym, ale chodzi mi o werset, który mieliśmy na dzisiaj, czyli 9:27. Czy Maharadż też mógłby nam łaskawie powiedzieć ten werset? He wants you to recite the verse we are supposed to learn for today, this 9:27. He wants me to recite it? Yes. Okay. Yat karoshi yadasnasi yat jahosi dadasi yat tapasyasi kuntaya tat kurusha madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Okay, so we have time for one more? No, we're out of time, no? Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie wyrzeczenia, które praktykujesz, powinny być o synu Kunti ofiarą dla mnie. Dziękuję. Mamy czas na jeszcze jedno? Nie, nie mamy. Text number 3 will begin next time. Także trzeci tekst zaczniemy następnym razem. Chapter 10, text 3, and the verse we have to learn is the last verse of the 9th chapter. Także w piątek zaczniemy od trzeciego wersetu 10 rozdziału i werset, którego mamy się nauczyć, to jest ostatni werset, czyli 34 z 9 rozdziału. Have you studied it already in the Sringadev? Na Sringadev już się go uczyłeś? Jeszcze nie. Not yet. So let's do it together, come on. Dobrze, to zróbmy to wszyscy razem. Man mana bhava mad bhakto. Man mana bhava mad bhakto. Man mana bhava mad bhakto. Madhyaji mam namaskuru. Madhyaji mam namaskuru. Madhyaji mam namaskuru. Madhyaji mam namaskuru. Mame vasyasi yuktaivam. Mame vasyasi yuktaivam. Mame vasyasi yuktaivam. Mame vasyasi yuktaivam. Atmanam mad parayana. Atmanam mad parayana. Atmanam mad parayana. Atmanam mad parayana. Very good.
Okay, we'll Bardzo see you dobrze. then. Dobrze, to zobaczymy się. Unless there's any question at the end. O ile nie ma jakiegoś pytania na koniec. What's Tribangi asking, Martanda? Oh, he's asking Martanda why he was asking his question. Well, Martanda's I have an interrelationship with Martanda. Mam taki because związek z Martandą. He was with me in America preaching for so many On był months. ze mną w Ameryce i razem nauczaliśmy przez wiele miesięcy. We were living in the same house. Mieszkaliśmy w tym samym domu. And he had to tolerate my heavy nature. I on musiał tolerować moją ciężką naturę. Sometimes I had to wake him up with my danda. Czasem musiałem go budzić moją dandą. So we're like family. Także my jesteśmy niczym rodzina. Okay, any last questions? Dobrze, to jakieś ostatnie pytanie? Well, one news is that they're announcing in the paper that in the summer, anybody who has the 2 vaccinations can come to Europe. Więc jedna nowina jest taka, że ogłosili to już w gazecie, że w lecie każdy, kto będzie miał 2 dawki szczepionki, będzie mógł przylecieć do Europy. The European Union states are inviting the people from the United States to come if they have the 2 vaccinations. Państwa Unii Europejskiej zapraszają każdego, kto ma 2 dawki szczepionki ze Stanów Zjednoczonych, żeby przyjechał w odwiedziny. I'm thinking that by the middle of June, I should be able to arrive in Warszawa. Także myślę, że w połowie czerwca powinienem być w stanie przyjechać do Warszawy. Jai. Haribo!